Ze zwierzęcą brutalnością Ukraińcy, którzy w tamtym czasie byli sojusznikami Hitlera, wymordowali ponad 100 000 Polaków. Palono ich żywcem w zamkniętych stodołach i kościołach. Przecinano ich żywcem piłami. Ciężarnym matkom rozcinano brzuchy, wyrywając dzieci, a w ich miejsce zaszywano koty. Małe dzieci przybijano nożami i gwoździami do drzwi domów. Ofiarom wyłupywano oczy, skalpowano głowy i rozrywano ciała siekierami oraz widłami. Całe polskie wsie, rodziny były mordowane przez ukraińskich sąsiadów. Do dziś państwo ukraińskie nie pozwala ich pochować. Prezydent Zeleński honoruje oddziały armii ukraińskiej, nadając im imię bohaterów UPA. Ta skandaliczna prowokacja nie może przejść bez potępiającego głosu płynącego z Parlamentu Europejskiego. Precz z kultem morderców, z Banderą, Szuchewiczem i UPA, z kultem ludobójstwa i czystek etnicznych. Ukraina nigdy nie będzie częścią... Mikrofon został odcięty. Ponad 360 sposobów mordowania ludności cywilnej. Piłowanie ludzi żywcem, rozpruwanie brzuchów ciężarnych kobiet, nadziewanie dzieci na widły. Tak UPA mordowała Polaków, Żydów, Czechów, Ormian i samych Ukraińców. A dziś Zełenski nadaje jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, buduje państwowy panteon i ogłasza, że Ukraina sama będzie sobie wybierać bohaterów. Szkoda, że wybiera ich pośród nazistów. Gdyby Niemcy nazwali jednostkę bohaterami SS i stawiali pomniki Himmlerowi, Goebbelsowi czy Eichmannowi, czy zaprosilibyście ich do Unii? Nie. Nazwalibyście ich neonazistami. I słusznie. Nie ma moralnej różnicy między czczeniem SS a czczeniem UPA. Ten sam kult siły, ta sama nienawiść etniczna. Raport o Ukrainie milczy na ten temat. To cisza, która morduje pamięć ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Wschodnich po raz drugi. Marsz Ukrainy do Europy z ludobójcami na sztandarach to hańba. Jako Polacy nigdy nie powinniśmy zgodzić się na wejście Ukrainy do Europy. Precz z banderowskim nazizmem. Dziękuję. Thank you. Od kilku lat obserwujemy proces, w którym Ukraina, nie będąc członkiem Unii Europejskiej, korzysta z praw i przywilejów państwa członkowskiego, nie ponosząc jednocześnie żadnych kosztów. Dodatkowo z europejskiego wspólnotowego długu finansujemy Ukrainę. W tym samym czasie obserwujemy niekończącą się serię przestępstw korupcyjnych, które wybuchają w otoczeniu samego prezydenta Zełenskiego. Pieniądze naszych podatników finansują bogactwo ukraińskich oligarchów. To rodzi fundamentalne pytanie o zasady równego traktowania. Polscy rolnicy, przewoźnicy, przedsiębiorcy, a także zwykli obywatele od lat ponoszą koszty dostosowania do unijnych regulacji, norm środowiskowych i wymogów administracyjnych. Jeżeli jednocześnie otwieramy rynek dla podmiotów funkcjonujących w odmiennych warunkach regulacyjnych, trudno mówić o uczciwej konkurencji. Jest również kwestia polityki historycznej. Polska ma pełne prawo oczekiwać od władz Ukrainy jednoznacznego potępienia zbrodni popełnionych przez organizacje odpowiedzialne za ludobójstwo na ludności cywilnej oraz prowadzenia polityki pamięci opartej na prawdzie historycznej. Gloryfikowanie banderyzmu na Ukrainie przez obecne władze nie tylko nie pozwala myśleć o konstruktywnej współpracy, ale stawia Ukrainę poza nawiasem cywilizacji europejskiej. Dalsze faworyzowanie Ukrainy kosztem państw członkowskich, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej, jest niedopuszczalne, a członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej nie jest w polskim interesie. Dziękuję.